No hej, witajcie na kanale EV Repair. Życzę Wam wszystkiego najlepszego oczywiście w nowym roku, bo jest to chyba pierwszy materiał, jaki nagrywamy w ogóle w nowym roku. I przy okazji nowy rok podsunął nam ciekawy temat, bo Tesla pokazała spadki, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych, a dodatkowo jest teraz na drugim miejscu w ilościach sprzedanych samochodów elektrycznych. Także jest to bardzo ciekawy temat. Zapraszam Was, oglądajcie. Słuchajcie, więc po raz drugi Tesla pokazała spadki sprzedaży samochodów w ilościach bezwzględnych. W zeszłym roku ten spadek nie był duży, on był dosłownie tam, to był niewielki, malutki spadek, jeżeli chodzi o sprzedaż rok do roku, natomiast w tym roku ta sprzedaż rok do roku spadła aż o prawie 9%, czyli jest to bardzo duża cyfra. I przy okazji Tesla straciła pozycję lidera. To oznacza, że Tesla sprzedała mniej samochodów niż producent, który zajmuje teraz pierwszą pozycję, a mianowicie BYD. Nie będę specjalnie zajmował się BYD. Myślę, że o BYD nakręcimy inny materiał w przyszłości. Natomiast odniosę się do wyników Tesli. Jak wiecie, my przede wszystkim pasjonujemy się Teslą. Moja fascynacja samochodami elektrycznymi wywodzi się z Tesli, więc spróbuję przeanalizować tę sytuację. Spróbuję też troszeczkę się wypowiedzieć, co ja na ten temat uważam. No i oczywiście mega liczę na Wasze komentarze i na zagorzałą dyskusję, no bo mój obraz jest oczywiście trochę bardzo spaczony i jednak zawsze gdzieś tam będę próbował tej Tesli bronić. Więc przeanalizowałem sobie parę rzeczy, jeżeli chodzi o rynek takich produktów zbliżonych. Nie mówię to o produktach samochodowych, tylko o produktach, które dokonały pewnej zmiany generacyjnej w jakiejś tam branży i których i analizowałem ich sprzedaż po latach i pewne problemy sprzedażowe tych produktów. I oczywiście ja zawsze Teslę wciąż jeszcze porównuję do firmy Apple, jeżeli chodzi jakby o przełom, którego Tesla dokonała w rynku motoryzacyjnym, innowacyjność produktu, no i później taki stage of maturity, czyli poziom, w którym ten produkt osiąga już taką pewną dojrzałość i musi walczyć jak równy z równym z konkurencją, która zaczyna go doganiać, bo mniej więcej na podobnym poziomie działa firma Apple w tej chwili. No i tak, pierwsza wiadomość, jaką mamy, to jest taka, że Tesla bardzo mocno spadła, jeżeli chodzi o sprzedaż produktu podstawowego, jakim jest samochód. Natomiast z kolei Tesla odnotowuje bardzo duże wzrosty sprzedaży na przykład magazynów energii. To jest coś, czego w Polsce na razie nie widzimy. Jeżeli dobrze zrozumiałem, przynajmniej dla rynku konsumenckiego produkty magazynów energii Tesla są niedostępne jeszcze. Natomiast ogólnie Tesla dostarcza bardzo dużo rozwiązań przemysłowych i ilość terawatogodzin magazynów energii dostarczanych przez Tesla wzrosła bardzo wydatnie i to jest w ogóle jakiś rekord peak. Co ja na bazie tego, co wiem o innych firmach, wywodzę, jeżeli chodzi o strategię Tesli. Bo myślę, że to jest najważniejsza rzecz, o której chciałbym Wam opowiedzieć, z Wami porozmawiać i trochę wspólnie się zastanowić, jaka przyszłość czeka markę, która przez długie lata wzbudzała tyle emocji, jeżeli chodzi o rynek elektromobilności, a można uznać ją nawet za przełomową w tym zakresie. Więc patrząc na to, co robi teraz Tesla, patrząc na to, jak rozwijał się Apple, który też miał takie wahania sprzedaży. Przypominam Wam rok 2016, a później chyba bodajże 2016. To były lata, kiedy Apple z kolei zanotował takie spadki sprzedaży. W 2016 roku Apple pokazał iPhone'a 7 i iPhone'a SE, czyli taką kombinację piątki i szóstki hardware'owej szóstki i jeżeli chodzi o obudowę piątki. Więc Apple też takie ups and downs zaliczał i one były spowodowane m.in. właśnie bardzo mocnym nasileniem się konkurencji i w latach 16-17 bardzo silna konkurencja była ze strony Samsunga i LG, ale przede wszystkim Samsunga oczywiście, który bardzo dynamicznie próbował z Teslą konkurować. Nawet była taka sprawa licencyjna, którą Samsung przegrał, a w 2019 już z kolei pojawiły się bardzo liczne, silne konkurencyjnie produkty z rynku chińskiego. Tutaj jeżeli chodzi o Tesla, akurat nie mamy 100% analogii co do tej sytuacji. Tesla ma spadki rok do roku przede wszystkim. Te spadki się pogłębiają, a w zasadzie jedyną konkurencją na tą chwilę są produkty chińskie. Niestety produkty koreańskie nie zdobyły tak silnej pozycji na rynku, żeby konkurować z kimkolwiek, mimo że uważam je za bardzo dobre. I tutaj Koreańczycy nie mogą sobie mieć nic do zarzucenia, oprócz tego, że po prostu produkt jest za drogi, niewystarczająco innowacyjny, dlatego nie jest w stanie konkurować. No i tutaj głównym konkurentem Tesli są po prostu Chińczycy. I tutaj znowu odniosę się do pewnej części danych dotyczących Apple'a. Po prostu chodzi o takie, jakby to nazwać, podział sprzedaży produktów Apple'a, mówię głównie o iPhone'ie, bo oczywiście
Przychody Apple'a też nie przychodzą tylko z iPhone'a i to też będzie kolejna część tego materiału. Natomiast jakby sprzedaż Apple'a głównie koncentruje się w tej chwili, jeżeli chodzi o wartość sprzedaży, w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Europa stanowi bardzo dużą część tego rynku, dlatego że Apple ma bardzo silną pozycję w Europie, ponadnormatywnie silną. Natomiast w Chinach przychody Apple'a nie są tak duże, mimo iż produkt oczywiście jest bardzo rozpoznawalny. Chińczycy lubią ogólnie produkty Apple'a, ale mają jakby bezpośredni dostęp do ultra na miejscu taniej konkurencji, więc dla nich produkt chiński będzie będzie łatwiejszym wyborem. Szczególnie, że te produkty są dla nich zrozumiałe też dużo bardziej i są przede wszystkim produkowane na potrzeby wewnętrznego rynku chińskiego, który notabene przecież jest gigantyczny, jeżeli chodzi o wolumeny. Natomiast patrząc teraz na wolumeny razy cena sprzedaży, mamy z kolei kolejną analogię pomiędzy Applem a Teslą, czyli Tesla pozostaje liderem sprzedażowym w kontekście wartości sprzedanej, mimo iż nie jest liderem w kontekście ilości. Oznacza to, że Tesla wciąż sprzedaje średnio droższy produkt niż konkurencja chińska i myślę, że to jest akurat dobry prognostyk. Znaczy, może niekoniecznie dobry prognostyk, ale jest to jedna z wartości, o którą Tesla powinna walczyć i niekoniecznie na siłę konkurować z chińskimi markami, ale to znowu też później troszeczkę rozwinę. Czyli w kontekście wartości sprzedanej, w kontekście zysku i zwrotu z inwestycji Tesla bardzo mocno jest przed swoim głównym konkurentem obecnym, czyli tą firmą, która jest teoretycznie numerem 1, czyli BYD. BYD jest firmą głęboko zadłużoną, która oczywiście korzysta z istotnych subsydiów rządu chińskiego, natomiast Tesla jest prywatną firmą, która jest dochodowa i to są bardzo duże różnice, które ktoś, kto tak jak ja żył w czasach komunizmu, będzie bardzo dobrze i bardzo głęboko rozumiał. W kontekście tej sytuacji rynkowej i tego, co dzieje się z Teslą i z jej konkurencją na rynku, patrząc na pewne analogie, spróbujmy zastanowić się, co Tesla w najbliższym czasie może robić. Myślę, że Tesla w tej chwili próbuje przynajmniej pokazywać na zewnątrz pewną zmianę strategii i tak samo działo się to w sytuacji Apple'a, tak samo działo się to w sytuacji firmy, w której kiedyś pracowałem, mianowicie firmy TomTom. Może taką firmę pamiętacie, firma, która sprzedawała kiedyś urządzenia do nawigowania, tak zwane P&D i te urządzenia kiedyś były bardzo popularne, sprzedawało się tego bardzo duże ilości i gdyby firma TomTom pozostała przy sprzedawaniu P&D, prawdopodobnie przestałaby istnieć, natomiast ta firma wybrała zupełnie coś innego, czyli sprzedaż serwisów. I na przykład, nie wiem czy wiecie, ale sprawy związane z korkami, które widzicie teraz w Google i w innych urządzeniach, które pokazują Wam takie dane, to jest technologia wymyślona przez TomToma. Nazywało się to HD Traffic i było to zaimplementowane w urządzeniach TomToma w 2009 roku i ta technologia została rozpropagowana. I dzięki temu firma może sama nie jest tak bardzo popularna, ale w pewnym sensie przetrwała i nadal święciła sukcesy przez bardzo długi czas. Nie znam już dalszej historii tej firmy, no bo nie jestem związany już od bardzo dawna, ale była to dla mnie też przy okazji bardzo duża nauka, że trzeba pamiętać o tym i dbać o to, żeby firma zawsze miała tak zwany nie biznes zapasowy, ale pewien pomysł na przyszłość i strategię, żeby nie zapominać o tym i nie koncentrować się na tym, co tu i teraz. I to bym też w pewnym sensie odniósł do tego, co robi w tej chwili Tesla, abstrahując, że sam Elon Musk oczywiście pracuje wielowątkowo i on też ma bardzo dużo biznesu związanego ze SpaceX i z innymi firmami, które w tym czasie prowadzi, one odnoszą sukcesy lub nie, natomiast wydaje mi się, że SpaceX na tą chwilę jest bardzo dużym sukcesem i ogólnie też na przykład Starlink, który jest chyba ultra, mimo iż marka bardzo krótko istnieje na rynku, ma ultra sukces i bardzo dużą rozpoznawalność. Natomiast przechodząc do samej Tesli, no to tak jak mówiłem, Tesla raz, że sprzedaje bardzo dużo jakby produktu pobocznego, czyli banków energii, i to są rozwiązania przemysłowe gigantyczne. Dodatkowo Tesla coraz bardziej zaczyna propagować serwis i Tesla zaczyna się fokusować. Oczywiście jest to też pewna forma pokazowa, więc musicie pamiętać o tym, że ja Wam przekazuję to, co do nas dociera, natomiast oczywiście nie znamy prawdziwego podłoża i czy to nie jest tak zwany showmanship Elona Muska i ile jest w tym prawdy. Natomiast wnoszę, że Tesla w tej chwili głównie będzie pracowała nad serwisami, czyli samochód stanie się nośnikiem technologicznym, czyli samochód będzie jeżdżącym hardwarem, a Tesla będzie dosprzedawała dodatkowy software. Czyli Tesla będzie nam sprzedawała właśnie full self-driving i wszystkie inne technologiczne możliwości. Dodatkowo też widzimy od jakiegoś czasu i wszyscy, którzy hakują Teslę, widzą od jakiegoś czasu, że Tesla bardzo mocno
uszczelnia system i usprawnia kontrolę nad tym, czy możemy sami sobie coś tam w tym samochodzie zmienić, czy nie. Właśnie po to, żeby móc bezpiecznie te serwisy sprzedawać. Bo też chodzi o to, że abstrahując od tego, czy my sobie coś ukradniemy, czy nie ukradniemy i zastosujemy w samochodzie bez zgody Tesli, to musi być też bezpieczne. Odnoszę to między innymi właśnie do tego, że ostatnio pojawiły się jakieś tam haki związane z full self-driving, no to jest właśnie niebezpieczne, tak? No bo ten full self-driving, on będzie funkcjonował w zasadach ruchu, które nie są dopuszczalne w Polsce i gdzieniegdzie może to stworzyć problem. Dlatego Tesla na pewno już pracuje nad tym, żeby te haki w jakikolwiek sposób zlikwidować. Niestety, bo akurat wydaje mi się, że te niewielkie modyfikacje, te filtracje CAN, które na przykład dotychczas robił Enchance, były bezpieczne i pozwalały w pewnym sensie tweakować samochód w takich granicach rozsądku. Natomiast no, niektórzy się posunęli za daleko i pewnie Tesla zaraz to wszystko przytnie i będzie tylko problem. Tesla po prostu założy ponownie jakieś dosyć mocne homonto na modyfikacje i skończy się zabawa. Dalej będę podkreślał, że to jest wszystko oczywiście sfera zgadywanek. My nie jesteśmy pewni, jaką drogę Tesla obierze i daleki byłbym od tego, żeby przypisywać sobie rolę aż takiego świetnego analityka, żeby wiedzieć, co Tesla zrobi. Natomiast w wielu sytuacjach, które dotychczas pamiętacie, nasze analizy się sprawdziły. Moje przypuszczenia dotyczące tego, co Tesla będzie robiła. Mało tego, nawet w niektórych przypadkach Tesla poszła o krok dalej, czyli mówię tutaj o tej wybiedzonej wersji Tesli, gdzie akurat ja osobiście nie do końca zgadzam się z tą strategią i tak jak nie do końca zgadzałem się, chociaż na początku Cybertruck jako projekt mi się podobał, no to obecnie uważam, że Tesla strasznie dużo pieniędzy przepaliła na Cybertrucka nieskutecznie, czyli produkt nie okazał się sukcesem. I do dzisiaj dane sprzedażowe pokazują, bo Tesla sprzedała gigantyczne ilości, tam grubo powyżej 90% sprzedaży to są produkty Tesla Model 3 i Tesla Model Y, a reszta, czyli ten naprawdę niewielki ułamek, to jest Tesla Model S, X i Cybertruck. Także Cybertruck zdecydowanie nie odniósł sukcesu. I myślę, że Tesla też zrozumiała, że na drodze walki hardware'owej może niekoniecznie wygrać tą walkę, tak jak zrozumiał to swego czasu Apple, że nie są w stanie porównać się w ogóle do firm chińskich, które mają nieskończony potencjał, jeżeli chodzi o sprawy hardware'owe, mają niewyczerpany limit kredytowy w swoim rządzie, czyli chiński rząd będzie zawsze subsydiował ich produkcję. I żeby walczyć jak równy z równym, musimy mieć po prostu przewagi gdzieś. I ta przewaga w amerykańskich firmach z reguły polega na innowacyjności i software'ze, tak? Czyli pewnej umiejętności kompilowania produktu do jego użyteczności, tak? Czyli odnoszenia się do potrzeb klienta, a niekoniecznie do jakichś tam aspektów wydajnościowych. I tutaj z kolei odwołam się do jeszcze starszego mojego doświadczenia, czyli z rynku komputerowego. Nie wiem, pewnie z wielu z Was będzie jeszcze pamiętało, ja pamiętam doskonale, że kiedyś odnoszono się w komputerach, takich składanych komputerach do tego, jakie tam były prędkości. Tak, ja sam osobiście na przykład przetaktowywałem procesor, żeby szybciej pracował, żeby jakieś tam gry mogły chodzić na tym komputerze. I wszyscy się wtedy podniecali wielkością dysku twardego, wielkością pamięci RAM, a przede wszystkim taktowaniem procesora i taktowaniem szyny. Tak? Czyli bo oprócz tego, że procesor miał taktowanie, no to też powodowało, że było jakieś tam taktowanie szyny, na której pracowała pamięć, na której pracowały inne urządzenia. I do tego karty graficzne się zwiększało i to powodowało, że to lepiej pracowało. Ale z czasem zaczęło się to zmieniać i zamiast podniecać się tym, jakie mamy procesory w środku, i to też Apple bardzo mocno to zmienił, zamiast podniecać się, jakie mamy procesory, jakie te procesory generują prędkości, zaczęliśmy najpierw myśleć o tym, ile te procesory są w stanie naraz procesów logicznych wykonywać i pojawiły się multikorowe procesory, tak, czyli dual core'y, multikory i teraz tych korów nawet nie wiemy ile mamy, 16, 18, w zasadzie nie ma to większego znaczenia, bo w tej chwili co dla nas jest ważne? Dla nas jest ważne, ile komputer przepracuje na baterii, czyli laptop, ile jesteśmy w stanie otworzyć naraz okienek, jak możemy przepracować wideo i tak dalej, czyli od strony tego szału, performance'u, czyli nie wiem, szybkość i tego typu historie, zaczęliśmy myśleć bardziej o aspektach użytkowych, tak, czyli z komputera desktop do notebooka zostały przeniesione to takie proste, bardzo jasne komunikaty, czyli nie wiem, taktowanie procesora tam 666 MHz, a teraz myślimy w zupełnie innych aspektach. Przechodząc przez właśnie wielowątkowość do tak naprawdę aspektów użytkowych. I teraz tak naprawdę jak kupujemy MacBooka, to kupujemy MacBooka Pro, MacBooka R, MacBooka R6, MacBooka R4 i tylko patrzymy sobie, jakie rzeczy możemy robić, jakie aplikacje i ewentualnie przeglądamy jakieś recenzje tego produktu, w ogóle nie zastanawiając się, jakie ma taktowanie procesor. No i właśnie dlatego
wydaje mi się, że Tesla też może iść tą drogą, bo w Tesli też widzimy tego typu podejście, czyli w Tesli odchodzimy od takiej typowej komunikacji z motoryzacji, czyli na przykład, nie wiem, samochód, owszem, Tesla oczywiście też zaczęła z tym 0 do setki i tak dalej, natomiast Tesla odchodzi już od takich spraw jak na przykład pojemność baterii, tylko Tesla zaczyna podchodzić do tego od innej strony, czyli kompilując wszystkie wartości tego samochodu poprzez takie komunikaty, które najpierw to było na przykład, nie wiem, w Teslach pierwszych to było tam P plus 90D i tak dalej, nagle pojawiły się takie bardzo proste komunikaty dual motor z underline, czyli z tym podkreślnikiem, co oznaczało, że to mamy do czynienia z modelem performance i Tesla też zaczęła komunikować się z rynkiem poprzez komunikowanie takich użytkowych wartości, czyli nie ma znaczenia dla nas, czy bateria ma 100, 200 czy 1500 kWh, tylko to, ile kilometrów przejedziemy. Tak, czyli ten model Tesli może przejechać tyle i tyle kilometrów i Tesla jeszcze dodatkowo stała się jednym z najbardziej wiarygodnych dostawców tego typu informacji, bo jak sobie sprawdzimy, to faktycznie te samochody Tesli zaczynają przejeżdżać mniej więcej takie odległości, jak są deklarowane, a nie jakieś wymyślone odległości typu 1000 czy 1500 km, które się okazują nieprawdą. Oczywiście abstrahując od Lucida, w którym to akurat jest prawda. Więc Tesla zaczyna nam pokazywać wartości użyteczne i zaczyna te modele też inaczej nazywać. To są modele standard, modele premium. Tak? Czyli rozumiemy w ten sposób, że dostajemy pewien pakiet wartości i niekoniecznie musi być wyrażony cyframi, tylko jest wyznaczony spełnieniem naszych potrzeb. Tak? Czyli naszą potrzebą jest, żeby samochód jeździł daleko. Dostajemy na przykład long range tylonapędowy. Naszą potrzebą jest, żeby samochód w miarę dobrze przyspieszał, żeby dobrze trzymał się drogi i żeby jechał daleko. Dostajemy long range dual motor. Chcemy mieć to wszystko, a jeszcze dodatkowo nieźle zasuwać i być najszybszym ze świateł, to dostajemy to samo, tylko performance, czyli dual motor underline. I dlatego wydaje mi się, że Tesla też zaczyna taką komunikację stosować, jeżeli chodzi o hardware, a dodatkowo dochodzi do tego jeszcze software, czyli mamy możliwość na przykład posiadania full self-driving. Niestety, jak wiecie, w Europie my jesteśmy z tyłu i to nie jest tylko i wyłącznie wina Tesli, aczkolwiek wydaje mi się, że Tesla też tutaj ma za uszami, ale po prostu Europa jest bardzo mocno uregulowana i z jednej strony oczywiście mnie to denerwuje, że jesteśmy przeregulowani i że de facto jakby niemiecki styl, czy tam francusko-niemiecki styl prowadzenia państwa zaczyna być dominujący w Europie, ale z drugiej strony podróżując po świecie widzę, że Europa naprawdę jest w tej chwili najlepszym miejscem do zamieszkania. Zresztą też taki wniosek mieliśmy po rozmowie z Adamem Borosewiczem, który z kolei jest dużym fanem chińskiej motoryzacji, ale jak patrzymy na to, jak żyje się w Europie, jak porównamy sobie to do Stanów Zjednoczonych, porównamy sobie to do Chin, czyli do dwóch takich konkurujących z nami gospodarek, Europa jest naprawdę najlepszym miejscem do życia i musimy tylko zabiegać o to, żebyśmy nie zostali skansenem. Żeby tak się stało, musimy zacząć ciężko pracować, ale to jest też materiał osobny. Żeby też tego materiału zbędnie nie przedłużać i dać nam trochę pole do dyskusji, czyli bardzo liczę tutaj na Wasze komentarze i myślę, że na podstawie tego, co wywiedziemy razem pod tym materiałem, ja bym nakręcił później jeszcze jeden materiał podsumowujący, taki, który by po prostu, mam nadzieję, wywiódł już takie prawdy ostateczne, aczkolwiek prawda ostateczna dopiero się okaże sama. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie dobrze przewidzieć przyszłość. Natomiast jakie jest moje zdanie? Moje zdanie jest takie, patrząc na wszystkie te rzeczy, które się teraz dzieją, że Tesla jest w podobnym momencie, jak Apple był w 2016 roku. Czyli Tesla w tej chwili ma niewystarczające portfolio produktowe, konkurencja bardzo mocno się nasiliła i Apple stoi troszeczkę w przededniu takiego, albo może i Apple już ma wypracowaną, natomiast ja tylko mówię, jak to będzie względem komunikacji do rynku, w przededniu zmiany, jeżeli chodzi o strategię, kolejnej zresztą, no bo każda marka musi zmienić przynajmniej taktykę, a być może nawet i strategię odnośnie tego, co chce robić w przyszłości i wydaje mi się, że Apple będzie próbował, Tesla będzie próbowała sprzedawać wartość zamiast ilości, bo nie jest w stanie konkurować na rynku ilościowym. Nie ma też raczej sensu to, co kiedyś planował Elon Musk, czyli sprzedawanie produktów najtańszych. Nie ma to sensu między innymi dlatego, że po prostu w tym segmencie rynku Tesla na pewno przegra konkurencję z Chińczykami. Nie ma takiej możliwości nawet przy najbardziej restrykcyjnych oszczędnościach, które Tesla robi naprawdę w sposób super rozsądny i te produkty są mega dopracowane, to Chińczycy ultra szybko to skopiują i nie będzie to miało żadnego sensu.
Chińczycy mają bezpośredni dostęp do tych fabryk, w których pracuje Tesla. Umówmy się, Chińczycy mają też najlepszy wywiad gospodarczy i bezpardonowo kradną jakiekolwiek technologie, więc nie ma sensu konkurowanie na tym polu, gdzie Chińczycy mogą bardzo szybko nam te informacje wykraść. Zdecydowanie lepiej jest konkurować tam, gdzie Chińczykom przychodzi to dużo trudniej. Czyli w zakresie właśnie oprogramowania, w zakresie marketingu, pomysłu produktowego. Czyli wydaje mi się i mam taką nadzieję i tak trochę mi się, tak bym chciał, taka jest moja wizja tego, co ja bym zrobił, gdybym zarządzał Teslą. Strategię zmieniłbym na strategię sprzedaży wartości zamiast sprzedaży ilości. Oczywiście nie może Tesla zrezygnować z ilości, bo inaczej nie będzie miała też nośników do swojej technologii. Tak, czyli Tesla, żeby sprzedać tą swoją technologię, będzie musiała mieć też nośniki, albo będzie musiała spowodować, i to też będzie trudny ruch, zobaczymy, czy to się w ogóle uda, czyli Tesla będzie musiała spróbować wysforować standard. Czyli na bazie tego, co Tesla robi, udostępniając patenty, myślę, że taki też gdzieś mógł być zamysł z tyłu głowy Muska w momencie, kiedy prawie za darmo udostępniał swoje patenty, żeby rozpropagować technologię na tyle łatwo, żeby rozwiązania software'owe, które Tesla wprowadza, były łatwo adaptowalne do innych samochodów. No i tutaj jestem bardzo ciekaw, czy Tesla się na taki zabieg zdecyduje, no bo to byłby taki dosyć, powiedziałbym, ryzykowny ruch, ale z drugiej strony, gdyby się Tesli udało coś takiego wprowadzić, czyli taką standaryzację, tak jak to się stało na przykład w notebookach, no bo notebooków mamy tysiące marek, produktów, rodzajów, natomiast większość z nich korzysta z Windowsa, ewentualnie z Windowsa i z macOSa. I tu mamy bardzo, bardzo dużą standaryzację, jeżeli chodzi o produkcję tego typu rozwiązań. No i gdyby to się udało w samochodach, no to byłoby super. Pytanie, czy Chińczycy na to pójdą, to jest oczywiście pierwsza rzecz. A druga rzecz, czy Tesla będzie miała na tyle siły i mocy, żeby innych do tego przekonać, no bo w tej chwili myślę, że Chińczycy, patrząc na dane sprzedażowe, mogą nie być chętni, tak jak zresztą w sytuacji smartfonów, do tego, żeby się na takie rozwiązania godzić i kopiować aż tak bardzo głęboko rozwiązania Tesli, nawet gdyby były one za darmo. Więc tutaj być może ten temat nie będzie miał racji bytu. No ale znowu, zostawiam to na naszą dalszą dyskusję. Znowu, Tesla będzie próbowała rozwijać serwisy zewnętrzne, będzie próbowała też produktowo uciekać w bok, czyli będzie stosowała ten trik, który stosuje na przykład bardzo dawna Xiaomi, czyli szerokie rozbudowanie oferty. Czyli Tesla poprzez rozszerzenie oferty na inne produkty, mamy tutaj też przecież Optimusa, który moim zdaniem przynajmniej marketingowo strasznie cierpi poprzez to, co robią Chińczycy, bo porównując to, co dzieje się z Optimusem marketingowo do tego, co robią Chińczycy, to Optimus po prostu jest produktem zacofanym. Jeżeli porównamy sobie na to, jak działa Optimus, jak jest pokazany i popatrzymy na to, jak Chińczycy pokazują swoje produkty, nieważne, czy jest to prawdziwe, czy nie, to Chińczycy marketingowo tą walkę wygrywają. I może się okazać, że to może zdecydować o tym, jaki będzie ostatecznie wybór rynku w kontekście robotów autonomicznych. Natomiast roboty autonomiczne jest to przyszłość raczej, myślę, jeszcze paru lat. Myślę, że taka szeroka popularyzacja robotów, pomimo tego, co oczywiście mówi Musk i inni, to jeszcze chwilę zajmie, aczkolwiek jest to bardzo potrzebne i nie tylko w europejskiej gospodarce, która chyba potrzebuje tego jak wody, ale też i w innych gospodarkach zaczyna być problem z rękami do pracy, z wydajnością ludzką, która po prostu zaczyna być niewystarczająca w zakresie tego, co jest potrzebne na liniach produkcyjnych, więc robot Optimus i ogólnie robotyzacja to jest jakaś tam przyszłość. Zobaczymy, jak tutaj Tesla w tym segmencie swojego portfolio zagra. Natomiast ogólnie Tesla moim zdaniem będzie rozszerzała portfolio i będzie też próbowała promować inne produkty ze swojego ogródka. Być może pojawią się jakieś następne. Tak, jest to dosyć prosty ruch. Jeżeli mamy rozpoznawalną markę, to po prostu dodajemy nowe produkty i one też się sprzedają na bazie siły marki. Ważne tylko, żeby nie odjechać z jakością. Tak na przykład poległa firma Philips, która bardzo szeroko rozpropagowywała produkty, które nie we wszystkich segmentach okazywały się jakościowe, bo były to produkty kupowane z zewnątrz. Naklejana była naklejka i po prostu jakby tak zwany brand promise nie został spełniony i Philips w tej chwili w zasadzie ostał się w małym AGD, chyba w urządzeniach do golenia i chyba bodajże jeszcze w Medicare, tak? Czyli w takich urządzeniach małych, medycznych, niecertyfikowanych. A oprócz tego firma Philips w zasadzie na przykład w telewizorach już nie istnieje, chociaż kiedyś była bardzo ważnym graczem. No i właśnie między innymi dlatego, że kupowała te telewizory od kogoś, kto po prostu później ten biznes sobie zabrał. Więc zobaczymy, jak tutaj Tesli pójdzie. No i na pewno serwisy, tak? Czyli ładowanie. Tesla bardzo dynamicznie rozwija teraz tą infrastrukturę ładowania. Byłaby w stanie na tym rynku pozostawać bardzo długo jeszcze istotnym graczem, na pewno w Europie i na pewno w Stanach Zjednoczonych.
Fajnie jakby Tesla przynajmniej w Stanach powalczyła o to, żeby ujednolicić standard ładowania, bo akurat w Stanach Zjednoczonych mamy prąd przemienny też jednofazowy, więc bardzo łatwo byłoby tego NACS-a zaadaptować też dla innych producentów. Zobaczymy, czy się uda. Myślę, że ważne, żeby też inni producenci w Stanach zrozumieli, że ich przyszłość w zasadzie w 100% zależy od tego, czy pójdą w stronę Tesli i się z nią zwiążą, bo jak nie, no to moim zdaniem przyszłość amerykańskich akurat producentów jest przesądzona. Bo tak jak europejscy producenci jeszcze mogą powalczyć, bo mają pewną elastyczność i pewne możliwości, tak amerykańscy producenci, uwierzcie mi, jak patrzymy na ich samochody, to jest po prostu bardzo ciężki temat. Rivian w tej chwili zalicza jeszcze większe spadki sprzedażowe. Nie wiem jak Lucid, bo nawet nie sprawdzałem, ale Rivian zaliczył jakiś bardzo duży spadek sprzedaży i generalnie istnienie Riviana stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. No i serwisy, czyli myślę, że Tesla będzie nam pokazywać coraz więcej ciekawych rzeczy, które będziemy mogli dokupić do tego samochodu. Zastanawiam się, czy Tesla będzie też chciała rozwijać rynek akcesoriów do swoich produktów. Zobaczymy. Ja osobiście oczywiście mam nadzieję, że nie, bo my dosyć dużo tego sprzedajemy, no ale z drugiej, ale jakby patrząc na to od strony takiej logicznej, no to nie widzę powodu, dlaczego Tesla miałaby tego nie robić, bo to jest dodatkowe źródło przychodu bardzo dobrego, a Tesla jest samochodem od strony rynku automotive, czyli tych takich rzeczy typowo samochodowych, na tyle innym, że bardzo wielu ludzi może chcieć mieć produkty adaptacyjne, jakieś, nie wiem, przyciski, pokrętła, wyświetlacze dodatkowe, także myślę, że Tesla, gdyby miała produkty autoryzowane, tak jak to robi zresztą Xiaomi, które dołącza te swoje produkty i bardzo łatwo jest je doinstalować do samochodów Xiaomi, myślę, że tutaj Tesla mogłaby zrobić też bardzo dużo dodatkowego obrotu. Słuchajcie, nie będę dalej przedłużał, takie są moje przemyślenia. Bardzo, jeszcze raz powtórzę, że liczę na Wasze głosy w tym temacie. Liczę też na Wasze porównania do innych jakichś jakby branż, w których ja nie mam w ogóle pojęcia, jak to się odbywało. I jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego w tym nowym 26 roku. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam do subskrybowania, bo Wasze subskrypcje powodują, że nam się chce jeszcze ciężej pracować. Trzymajcie się, cześć!